Dzień dobry, cześć. Nazywam się Andrzej, pracuję na tej Politechnice. Na co dzień zajmuję się rzeczami nieco innymi, o których dzisiaj będę opowiadać. Zajmuję się mechaniką i zajmuję się samolotami, ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o pewnej mojej pasji, o zagadnieniach związanych z matematyką, no i pewnej szczególnej, nazwijmy to, rzeczy, nieskończoności. No więc mam na początek pierwsze pytanie do Was. Jak postrzegacie nieskończoność? Co to jest? Śmiało, proszę. Co się rozciąga w nieskończoność. Okej, dobra. Jakieś jeszcze pomysły? Śmiało. Co się nie zaczyna i nie kończy? Okej, dobra. A spróbujmy to jakoś w sensie matematycznym ugryźć. Co to może być nieskończoność? No, to jest trudne pytanie, proszę Państwa, bo tak naprawdę zanim to zostało rozwiązane w jakiś tam sposób, to ponad 2,5 tysiąca lat wywodów filozofów, bo zaczęło się z filozofii, za chwilkę o tym opowiem troszkę więcej, a wywodów matematyków, no i nikt za bardzo nie mógł sobie z tą nieskończonością poradzić. Stało się to za sprawą pewnej grupy naukowców, o których też będę dzisiaj mówić, i tak naprawdę sprawa się rozwiązała niecałe 100 lat temu. Ale od początku. Zacznijmy od największych liczb. Jakie znacie największe liczby? Największe, które Wam przyjdą do głowy. Proszę? Septyliard albo septyliard. Okej, dobra. Malutko na razie, proszę. No i właśnie, to nie jest liczba. Dochodzimy tutaj do sedna. To nie jest liczba. A jak jesteśmy przy liczbach, jeszcze jakaś większa liczba? Dobra, no to zacznijmy od takiego minimum. 1 i 100 zer. Google. Pewnie nasuwa się aluzja do tej nazwy, do wyszukiwarki, tak? Google właśnie została nazwana po tej liczbie, tylko właściwie twórcy zrobili błąd w zapisie i dlatego mamy Google w tej postaci, której mamy, ale miało być Google, czyli 1 i 100 zer. Całkiem malutka liczba w porównaniu na przykład do liczby Googleplex. To jest Google w potędze dziesiątki. Tak naprawdę problem z tą liczbą jest taki, że nawet nie da się jej zapisać w systemie dziesiętnym, czyli jako 1 i ciąg zer, bo tych właśnie cyferek po drodze jest więcej niż atomów we wszechświecie, więc trudno by było to wykonać. Ale i ta liczba, proszę Państwa, jest całkiem jeszcze mała. No, absolutnym rekordzistą tutaj jest liczba Grahama, która weszła do Księgi Rekordów Guinnessa jako największa liczba użyta w twierdzeniu matematycznym. Było to twierdzenie Ramseya, gdzie ta liczba została użyta. Jest na tyle wielka, że nawet nie znamy jej dokładnej wartości. Potocznie nazywa się tą liczbę przedsionkiem nieskończoności. No ale oczywiście, jak już wiemy, nieskończonością nie jest, bo ta liczba jest dosyć określona, nazwijmy to. No i dobrze, zacznijmy od historii. Jak to było lata temu, wieki temu? No, proszę Państwa, tutaj na tym slajdzie widzimy takiego węża zjadającego własny ogon, który się nazywa Uroboros. On pochodzi jeszcze z czasów starożytnych Egipcjan, starożytnych Greków. Był używany właśnie jako pewien symbol czegoś, co jest nieskończone, ale w sensie filozoficznym. Bo wówczas starożytni Grecy wyobrażali sobie, że nasza planeta posiada pewną rzekę, do której wpadają wszystkie inne rzeki, morza, oceany i ta rzeka płynie po prostu dookoła planety. I właśnie w ten sposób tego Uroborosa
wykorzystywali, że był to symbol tej rzeki. Właśnie symbol nieskończoności, bo to jest taki wąż, który zjada własny ogon. W mitologii skandynawskiej również był podobny smok. Nazywał się Jormungand, który według skandynawskiej mitologii opasywał cały nasz glob i też właściwie był takim symbolem. Tak sobie wyobrażali nieskończoność starożytni. No a co działo się dalej? Jeżeli przejdziemy do starożytnej Grecji, no to najważniejszą postacią tutaj jest ten oto pan. Czy ktoś zna tego pana? Jak on się nazywa? Dosyć ważna postać w matematyce. Jestem pewien, że w szkole każdy z was o nim słyszał. To jest Arystoteles. Arystoteles, który oprócz tego, że był matematykiem i wprowadził bardzo dużo ważnych matematycznych twierdzeń, no to też był filozofem, bo w tamtych czasach filozofia i matematyka to była jedna nauka. To w tej chwili tu mamy nauki ścisłe, tam humanistyczne, bardzo daleko jest jakby do tych poszczególnych nauk, ale kiedyś w starożytności to była jedna nauka. No i właśnie Arystoteles jako nieskończoność określił dwa rodzaje takiej nieskończoności. To była nieskończoność aktualna i nieskończoność potencjalna. Z potencjalną nie było większego problemu. Potencjalna nieskończoność to jest coś takiego, że jeżeli mamy pewną liczbę, to zawsze da się określić większą liczbę, tak? I tak dalej. Natomiast z nieskończonością aktualną był pewien problem, bo był to pewien twór skończony, który zawierał w sobie nieskończenie wiele kroków. Wówczas nie było takiego przykładu, żeby tą nieskończoność w jakiś sposób wytłumaczyć. No i tutaj jeszcze kilka właśnie greckich matematyków, filozofów, Anaksagoras, który właśnie definiował nieskończoność w taki sposób. No a tutaj widzą Państwo pewne symbole. Tutaj troszkę ucina ekran, ale nic nie szkodzi. Tutaj jest omega jako koniec wszystkiego, a tutaj liczba 1000 przedstawiana przez starożytnych Greków. Więc w ten sposób wyobrażali coś naprawdę dużego i naprawdę ostatecznego i być może, nie wiemy, ale być może właśnie symbol nieskończoności pochodzi gdzieś od tych symboli, które były używane wieki temu. Bardzo ciekawą postacią jest Zenon z Elei, bo on zaproponował bardzo interesujące zadania, nazwijmy to, które przez wiele setek lat nie były rozwiązane. Były to pewne paradoksy. Wydawałoby się dosyć proste, dosyć banalne. Spróbujmy sobie jeden z nich rozpracować. Więc mamy wyścig Achillesa i żółwia. Achilles, uznawany za osobę najsilniejszą wówczas, najszybszą, stanął do wyścigu z żółwiem, który jest uznawany generalnie za zwierzę bardzo powolne. No więc w swojej wielkoduszności Achilles pozwolił wystartować żółwiowi z połowy dystansu. No i zaczęli się ścigać właśnie w ten sposób, że Achilles zaczynał od początku, natomiast żółw od połowy. Gdy Achilles dobiegł do połowy, żółw dobiegł do 3/4 dystansu. Gdy Achilles dobiegł do 3/4, no to żółw do 7/8. Gdy Achilles do 7/8, żółw do 15/16 i tak dalej. Co z tego wynika? No po pierwsze, że Achilles żółwia nigdy nie dogoni. A po drugie, jeżeli spojrzymy na stronę matematyczną, no to mamy pewien skończony dystans, który ma początek i koniec, ma swoją długość, a jeżeli będziemy tak
dalej rozumować, no to będziemy mieli tam tak naprawdę nieskończenie wiele odcinków, tak? Jak będziemy właśnie coraz mniej tych odkładać odcineczków na tym naszym dystansie. No i do czego dochodzimy? Dochodzimy do tego, że mamy nieskończenie wiele odcinków w pewnej skończonej długości. To był paradoks, który tak naprawdę został rozwiązany nieco ponad 100 lat temu dopiero i nikt nie potrafił sobie z tym poradzić. Ale jak już jesteśmy przy starożytności, przy powiedzmy ciemnych wiekach, czyli średniowieczu, to nie sposób nie wspomnieć tutaj o alchemii. Alchemia, paranauka, pseudonauka, nie wiem jak to należałoby nazwać poprawnie, ale nauka, która dała podwaliny pod współczesną chemię, pod wiele innych nauk, pod wiele innych zagadnień. No i czym się zajmowała alchemia? Może ktoś mi potrafi powiedzieć z sali? Śmiało. Proszę. No to był jakby próba znalezienia tego kamienia filozoficznego, tak próba wytworzenia złota z ziemi. Bardzo dobrze. To był jeden z celów, czyli próba przemiany ołowiu w złoto za pomocą kamienia filozoficznego, cokolwiek to jest. Druga rzecz, którą się zajmowali alchemicy, to było poszukiwanie panaceum, czyli lekarstwa na wszystkie choroby. No i tutaj tak naprawdę ta nieskończoność, ten uroboros nasz, którego poznaliśmy wcześniej, był wzięty za symbol alchemii. Alchemicy używali uroborosa jako swojego symbolu. Co ciekawe, ten oto pan, który jest tutaj przedstawiony, nazywa się John Wallis, zaproponował po raz pierwszy symbol tejże nieskończoności, czyli znana nam przewrócona ósemka, która się fachowo nazywa lemniskatą. Właśnie on pierwszy zaproponował ten symbol i użył ten symbol właśnie w swojej książce. Było to 1656 rok, także już trochę czasu temu. No dobrze, więc z nieskończonością, z symbolem wyjaśniliśmy sobie, ale zastanówmy się, co jeszcze ciekawego powstało w czasach dawnych. To, co Państwo widzą na ekranie, to są teksty w sanskrycie, bardzo stare teksty, dotyczące pewnych wierzeń religijnych, pewnego kultu religijnego, dżinizmu. Jest to pewien odłam hinduizmu. No i właśnie dżiniści definiowali nieskończoność właśnie w taki sposób. Prawie nieskończoność, prawdziwa nieskończoność i nieskończona nieskończoność. Takie masło maślane nam trochę wychodzi. No ale spróbujmy sobie wyjaśnić. Oni to wyjaśniali w ten sposób, że prawie nieskończoność odnosi się do świata materialnego, prawdziwa nieskończoność odnosi się do kosmosu, a nieskończona nieskończoność to jest ilość dusz w naszym świecie. Tak? W ten sposób sobie tłumaczyli. Ale proszę zauważyć, że już wtedy pojawiła się pewna klasyfikacja nieskończoności. I właśnie te pytanie na górze, czy istnieje coś więcej niż nieskończoność? Jak Państwo sądzą? Skoro nieskończoność jest nieskończona, czy może być coś większego? Na logikę? No chyba nie. Ale spróbujmy zajrzeć od strony matematycznej do tego problemu. Klasyfikację Arystotelesa już poznaliśmy, ale w X wieku pewien arabski matematyk, Tabit ibn Qurra, zaproponował coś takiego, że nieskończoności może być wiele, co więcej, można je poszeregować od najmniejszej do największej. I miał w tym rację. Oczywiście w X wieku jeszcze nie było żadnych narzędzi matematycznych, żeby to w jakiś sposób udowodnić, ale potrzebowaliśmy jakieś 1000 lat, żeby ten problem rzeczywiście rozwiązać. No więc, proszę Państwa,
jeżeli mówimy tutaj o różnych nieskończonościach, chciałbym opowiedzieć o pewnym, tym razem współczesnym paradoksie, o paradoksie hotelu Hilberta, nazwanego za Hilbertem, Davidem Hilbertem, matematykiem, słynnym matematykiem, który wprowadził wiele ważnych, istotnych pojęć i tak naprawdę stał u podwalin pewnych nowych dziedzin w matematyce, ale skupmy się może na tym oto hotelu. Wyobraźmy sobie hotel, który ma nieskończenie wiele pokoi. Proste do wyobrażenia. Widzę, że już wszyscy wyobrazili sobie. Świetnie. Więc do tego hotelu, oczywiście wszystkie pokoje są zajęte, późny wieczór, do hotelu, do drzwi hotelu puka gość. Portier otwiera, no i gość prosi o nocleg. Mówi, no niestety mamy wszystkie pokoje zajęte, ale coś wymyślimy. No i zaczyna przekwaterowywanie. W jaki sposób to robi? Każdego gościa, no mimo że wieczór, ale taka sprawa, każdego gościa wyprowadza z jednego pokoju i wprowadza do pokoju o numerze o 1 wyżej. A ten nowy gość wprowadza się do pokoju o numerze 1. Takie rzeczy przy nieskończoności są możliwe. Dobra, spróbujmy teraz sprawę skomplikować. Teraz mamy ten sam hotel, nadal mamy tam mnóstwo ludzi, pełen hotel, pełne obłożenie. No i do naszego hotelu podjeżdża teraz autobus. Wielki autobus, który ma oczywiście nieskończenie wielu pasażerów. Dokładnie. No i jak sobie tutaj rozwiążemy ten problem? Tutaj też da się sobie zaradzić na to, ale potrzebujemy tutaj trochę więcej obliczeń i przeliczeń. Więc na początek musimy zwolnić miejsca w naszym hotelu. Dlatego weźmiemy numery pokojów obecnych gości i te numery będą potęgami dwójki. Więc nowy numer pokoju dla tego, kto mieszkał w pokoju numer 4, będzie numer 16. Tak? Dalej, tych oto gości, których mamy w autobusie jeszcze, oczywiście ich siedzenia są ponumerowane, tak? To te numerki będą wówczas potęgami liczb pierwszych nieparzystych. Liczby pierwsze pamiętacie, co to jest? Gdzieś było kiedyś? Proszę. Dokładnie, dokładnie. Czyli liczby pierwsze nieparzyste, tak? I potęgi to są właśnie numerki siedzeń. I w ten sposób wprowadzamy tych wszystkich, ten cały autobus ludzi do naszego hotelu i zostają nam jeszcze wolne miejsca. Więc takie cuda są możliwe. No i dobrze. Mówimy o mniejszej, większej nieskończoności. Tutaj różne takie padają hasła, ale spróbujmy to sobie przetłumaczyć na liczby. Więc tutaj mamy takie kółko i w środku są liczby naturalne. Tak naprawdę cały czas, jak omawialiśmy ten nasz hotel Hilberta, czy w pierwszym, czy w drugim przypadku, cały czas operowaliśmy na liczbach naturalnych, no bo przecież pokoje są ponumerowane 1, 2, 3 i tak dalej. Nikt nie numeruje pokoju ułamkami, prawda? No więc z liczbami naturalnymi wszystko nam fajnie wychodzi. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie liczby rzeczywiste, na przykład to są liczby rzeczywiste, liczba pi, liczba które no, nie mają już postaci całkowitej, tak? Tutaj sprawa nieco się komplikuje. Rozpatrzmy inny przypadek z hotelem Hilberta, mianowicie wyobraźmy sobie, że do hotelu przyjeżdża autobus, hotel jest pusty. Nawet możemy tak założyć. Hotel jest pusty. Do hotelu podjeżdża autobus, jest nieskończenie wiele pasażerów i każdy dostaje kartkę. I na tej kartce jest numer jego pokoju, który jest liczbą
rzeczywistą. Dla uproszczenia załóżmy, że to są liczby z przedziału od 0 do 1, czyli ułamki, które są pomiędzy. No i w tym przypadku nie uda się nam zakwaterować naszych gości w hotelu, zakładając oczywiście, że pokoje są ponumerowane dalej 1, 2, 3 i tak dalej. Nie uda się, dlatego że po prostu liczb rzeczywistych jest więcej niż naturalnych. I nieskończoność w liczbach naturalnych, a nieskończoność w liczbach rzeczywistych również różni się. Jedna jest większa od drugiej. Więc te zagadnienia badał Georg Cantor, słynny matematyk, który niestety te badania przypłacił swoim zdrowiem psychicznym. To jest rzeczywiście tak, że próbował opracować hipotezę, o której za chwileczkę powiem troszkę więcej, no i wpadł na to, że no jak to przecież nieskończoność większa, mniejsza, jak to w ogóle ze sobą pożenić? Okazało się, że no, nie poradził sobie z tym i lądował w zakładach psychiatrycznych regularnie i ostatecznie spędził tam kilka lat ostatnich swojego życia, ale właśnie w wyniku jego prac powstała hipoteza continuum, bo właśnie tę nieskończoność, powiedzmy, która jest większa, liczby rzeczywiste, nazwał continuum. Stąd nazwa hipotezy. No i właśnie w ten sposób, proszę Państwa, określił taką oto hipotezę. Hipoteza continuum zakłada, że mamy te nieskończoności nasze w odpowiedni sposób poszeregowane. Od najmniejszej do największej. Oznaczał te nieskończoności literką alef. To jest literka hebrajska, pierwsza litera hebrajskiego alfabetu. No i właśnie ta hipoteza została przedstawiona w ten sposób, że jest całe mnóstwo nieskończoności, nieskończenie wiele nieskończoności. I da się je odpowiednio posortować w taki oto szereg, gdzie każda kolejna będzie większa od poprzedniej. Zamieściłem tu pewien obrazek jeszcze. Czy może ktoś wie, co to jest? Proszę. Dzielenie przez 1/3 nieskończoność? Tak. Na tym polega to. To jest, proszę Państwa, tak? Fraktal. Bardzo dobrze. I to pierwszy fraktal. To jest, proszę Państwa, zbiór Cantora, który został nazwany na cześć właśnie tego matematyka. Powstaje, jak tutaj nasz młody kolega zauważył, z dzielenia odcinka. Zakładamy, że ten odcinek jest pewnej długości 0,1, tak? Jednostkowa długość. Dzielimy go na 3 równe części. Środek wyrzucamy. Później to, co nam zostanie, dzielimy znowu na 3 równe części. Środek znowu wyrzucamy. I z tym, co nam zostaje po każdym kroku, wykonujemy tą samą operację. Aż w nieskończoność. No więc mam pytanie do Was. Co nam zostanie z tego? Jak wykonamy nieskończenie wiele takich iteracji? Tak? Tak, ale właśnie z tego dzielenia, co tak naprawdę nam zostanie na tej długości? Tak? Bardzo krótki odcinek? Nie odcinki, coś jeszcze mniejszego. Punkty, bardzo dobrze. Zostaną nam punkty, a skoro będą to punkty, no to długość tego oto zbioru Cantora wynosi dokładnie 0. Długość w sensie takim, jak my ją pojmujemy, czyli zaczynamy od odcinka o długości 1, tak? A kończymy na długości 0. Co więcej, ten zbiór jest zbiorem tak zwanym nigdzie gęstym. Co to oznacza? To oznacza, że na całej długości nie ma żadnego momentu, gdzie te punkty są skupione. No i dlatego właśnie jest 0. Więc one są rozproszone i czasami właśnie zbiór Cantora albo tam jego wyższe ogólnienia, bo można podobną rzecz zrobić i na kwadracie, i na kostce i tak dalej,
Ten zbiór nazywa się pyłem Cantora. Właśnie dlatego, że to jest taki rozsiany pył. No i właśnie w ten oto sposób powstał pierwszy fraktal. Dzisiaj o fraktalach mówić nie będziemy wiele, ale powiem tylko, że to jest coś, co jest naprawdę pięknym kawałkiem geometrii, geometria fraktalna. To jest coś bardzo widowiskowego, ale zamiarem Cantora wcale nie było stwarzać fraktale, bo tak naprawdę ten pierwszy fraktal został stworzony prawie około 80 lat przed tym, jak słowo fraktal w ogóle zostało wprowadzone do matematyki. Ten oto przykład pokazuje, że tych punktów, które nam powstaną na końcu, będzie więcej niż nieskończoność. Mówimy oczywiście o tej nieskończoności wyrażonej w liczbach naturalnych. No bo oczywiście tutaj będziemy mieli do czynienia z ułamkami i jak wykonamy tych iteracji odpowiednio dużo, czyli nieskończenie wiele, no to uzyskamy w wyniku nieskończenie wiele punktów, tyle że w liczbach rzeczywistych, czyli będzie tych nieskończoności, tych punktów więcej niż nieskończoność. Na tym chciałbym powoli kończyć swój wykład, a dla głodnych wiedzy opisuję właśnie te zagadnienia w mojej ostatniej popularno-naukowej książce, która fraktalom właśnie jest poświęcona i między innymi o nieskończoności piszę tam całkiem sporo. Zapraszam do zapoznania się i Państwu bardzo dziękuję za uwagę.